Stambuł to jedno z tych miast, które nie mieszczą się w żadnej definicji. Leży na 2 kontynentach, ma za sobą 3000 lat historii i nieprzebrane skarby kultury. A teraz wyobraźcie sobie miejsce, które od ponad 400 lat przyciągało sułtanów, wędrowców, kupców, marzycieli oraz turystów. Miejsce, które widziało intrygi, wojny oraz codzienną modlitwę. Witajcie w Sultan Ahmed Jami, w błękitnym meczecie. Ja mam na imię Ewa i opowiem wam dzisiaj historię tego niezwykłego miejsca. Błękitny meczet znajduje się w miejscu, które od wieków jest centrum życia miasta. Naprzeciwko stoi Hagia Sofia, kilka kroków dalej zaczyna się dawny hipodrom Konstantynopola, a kilkaset metrów dalej pałac Topkapı. Już samo to mówi nam, jak prestiżowa była to lokalizacja. Sultan Ahmed I, bo to on był założycielem błękitnego meczetu, był bardzo młody, kiedy zasiadł na tronie sułtańskim. Miał dopiero 14 lat. W tamtych czasach, w czasach Imperium Osmańskiego, tradycją było, że sułtani, którzy wygrali wojny, z łupów wojennych fundowali budowę pałaców lub meczetów. Sultan Ahmed I żadnej wojny nie wygrał. Doprowadził do zakończenia wojny z Habsburgami poprzez podpisanie traktatu pokojowego, ale wojny jako takiej nie wygrał i łupów wojennych nie miał. W tamtych czasach Imperium Osmańskie było w bardzo złej sytuacji politycznej oraz ekonomicznej i wbrew temu Sultan Ahmed I postanowił z podatków państwowych, ze skarbu państwa wybudować tak ogromny, największy w tamtych czasach meczet. To oczywiście spotkało się ze sprzeciwem ludzi. Ludzie się zbuntowali i stwierdzili, że oni do tego meczetu przychodzić nie będą, dlatego że oni zgody nie wydali na tak wielką inwestycję z ich własnych podatków. Sułtan postanowił więc do tego meczetu sprowadzać artefakty religijne, żeby zachęcić ludzi. Sprowadził on m.in. Odcisk stopy proroka Mahomeda, co oczywiście zachęciło ludzi do odwiedzania meczetu, a później z czasem do modlitwy. Przy głównym wejściu do błękitnego meczetu wisi niepozorny, lecz pełen znaczenia żelazny łańcuch. Nie jest to ozdoba ani element architektoniczny. To symbol pokory duchowej i dyscypliny. Gdy Sultan Ahmed I przybywał konno do meczetu, musiał pochylić głowę, by nie uderzyć w wiszący łańcuch. Ten prosty gest miał przypominać, że nawet władca imperium, pan 3 kontynentów, jest sługą Boga i powinien wejść do świątyni z pokorą. Żelazny łańcuch nie był przeszkodą, lecz przypomnieniem, że duma zostaje za bramą, a modlitwa zaczyna się od uniżenia serca. Przede mną znajduje się główne wejście do błękitnego meczetu. To jest miejsce, to jest ta brama właściwie, przez którą przechodził sułtan. To jest też główne miejsce dla muzułmanów, tędy oni mogą wchodzić. Turyści natomiast muszą przejść dookoła i tutaj kilka wskazówek. Wejście do meczetu jest oczywiście darmowe.
Ojoj, właśnie zauważyłam, gdzie zaczyna się kolejka. Wejście do meczetu jest darmowe, natomiast tak jak w każdym meczecie obowiązuje ubiór. Kobiety powinny mieć zakrytą głowę. Przy wejściu możecie dostać chustę, zakryte ramiona oraz kolana. Mężczyźni natomiast mogą mieć odkrytą głowę, wiadomo, odkryte włosy, ale krótkie spodenki mogą być też za kolana. Zobaczcie, jaka jest kolejka. Jest 2 października dzisiaj. Tak naprawdę nie myślałam, że będzie tak wielka kolejka. Myślałam, że już ten największy sezon się skończył. Ale no idzie aż tam. I aż za błękitny meczet. No to troszkę postoję chyba. Nie mam pojęcia, jak długo w kolejce czekałam. Pewnie około 20 minut, miliony ludzi. Teraz wchodzimy pomału do wejścia dla turystów. Zapomniałam jeszcze wcześniej powiedzieć, że oprócz nakrycia głowy przed wejściem do meczetu też trzeba zdjąć obuwie.
Ludzie nazywają Błękitny Meczet Błękitnym Meczetem, a nie meczetem Sułtana Ahmeda poprzez 20 000 ręcznie malowanych płytek z Izniku. Płytki te mają odcień błękitu. Niektóre są w bardziej niebieskim kolorze, niektóre są błękitne. Wzory na tych płytkach przypominają tulipany, kwiaty, które też są symbolem religijnym. Jeszcze tylko pokażę wam jedną ciekawostkę. Tutaj znajduje się jajo strusie. Jaja strusie są porozwieszane na żyrandolach meczetu. Niektórzy twierdzą, że strusie jaja miały odstraszać pająki. No i faktycznie naukowcy twierdzą, że w meczecie jest bardzo, bardzo mało pajęczyn i pająków. Może coś w tym jest? Niestety rozpoczynał się czas modlitwy i ochrona wyprosiła wszystkich zwiedzających. Zostali tylko muzułmanie, którzy chcą się pomodlić. Chciałam wam poopowiadać troszkę więcej w środku, ale niestety. Jesteśmy teraz na dziedzińcu. Niestety, tak jak było widać chyba na przebitkach, 2 z minaretów są w naprawie, w rekonstrukcji. I też tutaj widzę taki dosyć duży połać tego dziedzińca, jest zakryty. Za mną pewnie będzie widać. No naprawy jakieś na pewno. Chciałam wam jeszcze tylko opowiedzieć, że architektem Błękitnego Meczetu był Sedefkat Mehmet Ağa, który był uczniem samego architekta Sinana, Mimara Sinana. Bardzo, bardzo znany architekt w Turcji. Jesteśmy teraz na dziedzińcu Błękitnego Meczetu. Za chwilę pokażę wam bramę z takim złotym napisem nad nią. Ten złoty napis to są wszystkie tytuły sułtana Ahmeda I. One są w języku arabskim na pewno, ale też kaligraficznie przedstawione. Nie każdy jest w stanie je przeczytać, ale wyglądają ładnie. Już wam pokazuję. Na kilku ścianach meczetu znajdują się też balkony i miejsce wskazujące Mekkę, kierunek, w którym muzułmanie powinni się modlić. Do czego służą te balkony? Balkony służą do tego... Jejku, jakieś krzyki tu. Balkony służą do tego, że muzułmanie modlą się w taki sposób, że naśladują ruchy imama,
czyli muzułmańskiego księdza. Natomiast meczet jest bardzo przepełniony. Ten imam stoi dosłownie pod samym ołtarzem, że tak powiem, przed tym miejscem, które wskazuje Mekkę. Ci, którzy są w dalszych rzędach, po prostu tego nie widzą. Więc ludzie w ogóle, którzy stoją tutaj na dziedzińcu, patrzą na osobę, która stoi na tym balkoniku i naśladuje ruchy imama. I w ten sposób każdy modli się tak samo. Jak najlepiej dostać się do błękitnego meczetu? Chyba najłatwiej jest dojechać tutaj tramwajem linii T1. W zależności z którego kierunku jedziecie, albo linią T1 w kierunku Kabataş, albo ta, którą ja przyjechałam, albo jeśli jedziecie z drugiej strony, od części Cieśniny Bosfor, to tramwajem w kierunku Bağcılar. Bardzo łatwo jest się tutaj dostać, naprawdę. Półwysep dawnego Konstantynopola to nie tylko wspaniałe meczety, pałace, budynki. Konstantynopol kryje w sobie, pod sobą tak naprawdę, wspaniałe miejsce, które nazywa się cysterną bazyliki. Bazylik Cystern. To niesamowite miejsce, które ma w sobie około 336 kolumn i było zbiornikiem na wodę.
wodę dostarczaną do pałacu i okolicznych budynków Konstantynopola. Ciekawa też jest historia odkrycia tego miejsca, dlatego że zostało ono zapomniane na wiele, wiele lat. Pewien niemiecki archeolog usłyszał, że niektórzy Turcy w swoich domach schodzą do piwnicy, żeby łowić ryby. Za chwilę pokażę wam, są na suficie dziury. Tam chyba mieszkańcy spuszczali wiadra, żeby łowić wodę, tak jakby to była studnia. Dlaczego to miejsce zostało opuszczone i zapomniane przez wiele, wiele lat? Dlatego, że wiadomo, że w Imperium Osmańskim rządzili muzułmanie, a muzułmanie wierzą, że woda stojąca nie jest wodą czystą. Dlatego zamknęli to miejsce i przez wiele, wiele, wiele lat nie korzystali z niego zupełnie. W cysternie bazyliki znajdują się dwie odwrócone głowy meduzy. Chyba historię meduzy z mitologii greckiej każdy pamięta. Ten, który spojrzał meduzie w oczy, zamieniał się w kamień. Chyba to był Perseusz, nie wiem, czy dobrze pamiętam, który walczył z meduzą. Meduzy odbicie trafiło w jego, jak to się nazywa, tarczę.
Meduza odbiła swój wzrok w tarczy Perseusza i sama zmieniła się w kamień. Dlaczego kolumny głowy meduzy tutaj są? Nie wiadomo. Pewnie zostały one przywiezione przypadkowo. Legenda mówi, że głowy meduzy miały odstraszać zło z tego miejsca, a tak naprawdę pewnie podczas przewozu kolumn zostały też przywiezione one. Tak jak wspominałam wcześniej, kolumny są tutaj zupełnie przypadkowo. Tam, gdzie można było je przewieźć z terenów Imperium Rzymskiego, z Grecji, z Rzymu, z Aten, z wszystkich takich tych miejsc, takie przewieziono. Wejście do bazyliki, do cysterny znajduje się zaraz obok Hagi Sofii. Za mną jest Hagia Sofia, czyli Świątynia Mądrości Bożej. Tutaj obok jest wejście. Kolejki są dosyć spore. Najlepiej kupić bilet online. Wtedy kolejka jest znacznie krótsza i wchodzi się bardzo szybko. Nie wiem, ile w tej chwili kosztują bilety. Ja za swój dałam 350 lira, ale podejrzewam, że dla turystów i obcokrajowców jest trochę drożej. No pewnie nie trochę, tylko dosyć sporo. A teraz przejdziemy się jeszcze spacerkiem do Gülhane Park. Do parku Gülhane, czyli Gülhane znaczy Dom Róż. To jest park, który znajduje się bezpośrednio za Pałacem Topkapı, czyli Pałacem Sułtańskim. I to jest miejsce, w którym po takim intensywnym zwiedzaniu, po tłoku, kolejkach, wąskich uliczkach można sobie naprawdę odpocząć. Park jest piękny między kwietniem a majem, wtedy kiedy kwitną tulipany i róże. I wtedy można zobaczyć piękne dywany z kwiatów. A tutaj husaria.